Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj będzie mały, plastikowy aparat wyprodukowany w dawnych Niemczech Wschodnich, czyli w DDR. Aparat Bejlette Electronic. Takich, jakich tam wyprodukowano wtedy dużo. Aczkolwiek nie, to nie jest tak. Ten jest troszkę inny od tamtych. Najbardziej popularnych aparatów. Ma kilka cech, dla których warto się z nim zapoznać. Aczkolwiek sama firma Beyer została założona w 1924 roku przez Woldemara Beyera, który do wojny produkował naprawdę bardzo fajne aparaty. O jednym z nich był już film, zresztą z tą samą nazwą Bejlette. Po wojnie, czyli po 1945 roku, znaczy w 1945 roku, w związku z tym, że zakład nie znalazł się w samym Dreźnie, nie został w ogóle zniszczony, ale znalazł się w strefie okupacyjnej rosyjskiej czy radzieckiej, obojętne, co okazało się gorsze od wojny, ponieważ cały zakład został spakowany, wszystkie maszyny i wywiezione do Związku Radzieckiego, dokładnie do Ulianowska. Do którego z tamtych zakładów to trafiło, czy do zakładów lotniczych w Ulianowsku znajdujących się, czy do słynnych zakładów UAS produkujących samochody, nie wiadomo. Sam Ulianowsk jest też ciekawą miejscowością. Do 1924 roku nosił całkiem inną nazwę, a taką Ulianowsk został dlatego, że tam urodził się Lenin w tej miejscowości. Chyba 600 000 ona liczy w tej chwili mniej więcej. W każdym razie cały zakład został wywieziony i nie pozostało nic oprócz pustych hal, pracowników i chęci do tego, żeby jednak coś robić. Wzięli maszyny, które zostały wcześniej wyzłomowane, wyciągnęli je, wyczyścili i zaczęli produkować to, co było potrzebne, czyli łyżki do butów, tarki do ziemniaków i zawijarki do papierosów, żeby można było zwijać papierosy. Natomiast już w 1949 roku uruchomili produkcję aparatów fotograficznych. Pierwszym aparatem był Beilax, fajny mieszkowiec opracowany jeszcze przed wojną, robiący zdjęcia na początek 6:9, później robił też 6:4,5, był dwusystemowy, a w rok później, w 1950 roku wznowili produkcję aparatu Precisa, aparatu, który robił zdjęcia 6:6 cm. W 1953 roku mieli drobne problemy finansowe, ponieważ oni byli prywatną firmą. Cały czas Woldemar Beyer był szefem firmy i on stawiał ją na nogi i on ustalał, co będzie produkowane i jak to będzie produkowane. Miał duże problemy, jak są wspomnienia, ze zdobywaniem materiałów do produkcji, ale jakoś to szło do 1953 roku, kiedy wtedy Urząd Skarbowy Niemieckiej Republiki Demokratycznej dopatrzył się, że w 1945 roku na wiosnę nie złożyli zeznania podatkowego za rok ubiegły, za rok 1944. W związku z tym syndyk zajął cały zakład i tak jak później wspominają, rozkradł go całkowicie, czyli wyprzedał maszyny po to, żeby odzyskać część niezapłaconych w 1945 roku podatków. Zakład już się w sumie po tym za bardzo nie podniósł. Musiał podpisać taką takie połowiczne przekazanie jakby własności dla państwa. Dzięki temu nadal zarządzali zakładem i mogli produkować aparaty, natomiast nie byli już do końca jego właścicielami. W 1957 roku zmarł pan Woldemar Beyer. W 1958 firma została całkowicie przejęta przez... Nie, jeszcze w 1957, została całkowicie przejęta przez państwo. Całkowicie. W 1958 rok później wprowadzili pierwszy aparat Bejlette. Nie ten, taki ładny, metalowy, tu będę miał zdjęcie, aparat Bejlette. W 1961 roku prowadzili Bejlematic, aparat, który potrafił pracować półautomatycznie, czyli do zadanej przysłony dobierał ekspozycję, dobierał czas. I jednym z potomków tego Bejlematica jest właśnie ten aparat, który ja bym chciał przedstawić, czyli
Bejlette Electronic. Aparat, który został wypuszczony w roku 1982 mniej więcej. Wtedy już firma już była po połączeniu się z Certo, już była zarządzana przez Pentacona, już włączona w ten koncern Pentagon. Wtedy była szacowana, że jest trzecią co do wielkości firmą w Niemczech produkującą aparaty fotograficzne. Potrafiła takich małych aparatów, produkowała jednocześnie kilka modeli i 300 000 rocznie wyprodukować, z czego część szła na eksport. Między innymi właśnie tego Bejlette Electronic, którego produkowała od 1982 roku do 1987, zastępując go później Bejlette 35. Sam aparat, to może opowiem o tym egzemplarzu. Ja kiedyś kupiłem jakąś partię aparatów, ktoś sprzedawał, mówi, nie wiem, to pewnie jest niesprawny, ale może być sprawny. Ja kupiłem między innymi właśnie tego Bejlette Electronic. On był niekompletny, czyli czegoś mu brakowało. Już w tej chwili nie pamiętam, co mu brakowało. W każdym razie nie dało się mi robić zdjęć, natomiast po włożeniu baterii w Wikipedii piszą, że tu wchodzi SL44. Nieprawda, tu wchodzi 4 razy SL44, taka duża 6V bateria, lub można włożyć sobie 4 baterie SL44, skleić razem i dołożyć jeszcze kawałeczek monety albo folii aluminiowej, aczkolwiek te baterie w tej chwili są tanie, kiedyś były drogie. Na takie baterie działa ten aparat, ponieważ jest tu migawka elektroniczna. Ale wracając do niego. I ja włożyłem wtedy baterię i stwierdziłem, że wygląda jakby chciał działać, więc go ukompletowałem, kanibalizując inne podobne jego aparaty, czy jakieś tam Bejlette. Włożyłem baterię i stwierdziłem, że no tak cyka, chodzi. W sumie bez większego przekonania założyłem mu negatyw, mówiąc, nie, na pewno to jest, nic z tego nie wyjdzie, i robiłem zdjęcia. Jak zacząłem robić zdjęcia, się okazało, że nim się robi przyjemnie zdjęcia. Ja uczciwie nie przeczytałem instrukcji obsługi aparatu, bo powiedziałem, założyłem, że z tego i tak nic nie będzie, to po co ja mam czytać, po co się czegokolwiek uczyć o nim, coś się dowiadywać, bo i tak w tej chwili, właśnie w tej chwili chodząc po półtusku marnuję negatyw. Ale jak już przeczytałem jak już zacząłem robić nim zdjęcie, to okazało się, że to jest całkiem przyjemne. Ustawiamy sobie chmurkę lub słoneczko albo coś innego. W międzyczasie tu widzimy przysłonę. Tak przy okazji, ja bym chciał pokazać tą przysłonę. Nie wiem, czy to na zdjęciu. Złap mi ostrość, poproszę. Widać, jak się zmienia przysłona. Przysłona jest... teraz było widać. Przysłona jest kwadratowa. Najbrzydsza z przysłon, jakie widziałem. Zobaczyłem, że to jest taki kwadrat, mówię, ojejku, to rozmycia, jak jakieś światło wpadnie mi ostrości, będą takie brzydkie, po prostu brzydkie. I to też dla tego serca za dużo nie miałem. Ale jak już chodziłem, robiłem zdjęcia, ustawiasz na słoneczko, ustawiasz odległość. No nie ma lekko, to nie jest autofokus. 82 rok to jeszcze przynajmniej nie w Niemczech wschodnich. Ale ustawiasz odległość od 0,9 metra do nieskończoności. Naciskasz spust i on robi zdjęcie. W efekcie tu jest migawka elektroniczna, która do tego słoneczka, czyli de facto przysłony, którą tu ustawiłeś, dobierze automatycznie czas w przedziale od 4 sekund do 1/500 części sekundy. I jak obejrzałem negatyw, tak spojrzałem na ten negatyw, i okazało się, że jest równiuteńki, ładnie, dobrze naświetlony w każdym elemencie. Tak patrzę, mówię, oj, dziwne. Nie ma, bo nie spodziewałem się, myślałem, że tu będzie jaśniej, tu będzie za ciemno, tu coś tam. Ale wyszło na to, że elektronika tego aparaciku naświetliła bardzo dobrze zdjęcia. No, to w tym momencie tak popatrzyłem na niego bliżej, powiedziałem, aha, Melitar. Co to w ogóle jest? No Melitar, wiadomo, Ludwig produkował ten obiektyw od 1947 roku. Jest to 3-soczewkowy obiektyw, typowy triplet Gaussa, standardowy. To jest triplet Cooka, czyli obiektyw opracowany w 1893 roku, sam obliczony, znany z tego, że w sumie jest dosyć przyzwoity, jak się go przymknie, a przy pełnym otwarciu to tak nie bardzo, ale jak się go przymknie, to jest w porządku.
I powiem tak, ja go używałem na słoneczku, czyli przymykałem go, jak tu łatwo zobaczyć, na przesłonkach z boku w granicach 8-11. Tak, między 8-11, czasem schodziłem na 5,6. No i jakość zdjęć jest naprawdę bardzo przyzwoita, bardzo dobra. To widać nawet po tym zdjęciu, które jest za mną, tego motocykla, gdzie ono jest troszeczkę, znaczy tu słońce jest co prawda za mną, natomiast odbija się od samochodu stojącego i zaświetla z przodu. On nie ma żadnych powłok. Tu nie widać, żeby on miał jakiekolwiek powłoki, ale ostrość tego zdjęcia jest ok. No te tiopiany Cooka charakteryzują się tym, że na bokach mają rozmycia. Nie, tak nie zauważyłem, przyznam się uczciwie, oglądając, nie wiem, zdjęcie tego budynku. Zdjęcie tego budynku, szukając rozmyć, które bym chciał znaleźć na rogach, nie znalazłem nic takiego. Natomiast, ale chciałem pokazać, sama na przykład to zdjęcie, gdzie no, on sam dobiera przysłonę. Znaczy sam dobiera ekspozycję. Nie mamy na to żadnego wpływu. Nie ma tego, że ja pod postem mam blokadę. Nie ma blokady. Nie ma blokady. Nie ma korekcji ekspozycji. Znaczy korekcję można wprowadzić mu za pomocą bardzo łatwo przestawionej czułości z przodu, która się leciuteńko łatwo przestawia. Znaczy przestawia się tak, że niechcący jej nie można przestawić, natomiast ręcznie można wprowadzić korekcję, powiedzieć mu, nie, słuchaj, to nie masz filmu 100, tylko masz film 50, no 25 ISO, czy można sobie 2EV prześwietlić i w takim wypadku, ale jak widać na tym zdjęciu, nie musiałem korygować, on dobrze dobrał światło. On ma jedną diodę pomiarową tu z przodu. Tu jest też ciekawostka taka, że normalnie, standardowo przed taką diodą to są otworki, które się zmniejszają i zwiększają, wtedy ilość światła wpada w zależności od ustawionego czułości. W tym jest to rozwiązane podobno całkiem inaczej, bo jest, przestawiając je, stawia się jakby filtry szare przed niego, które zmieniają natężenie światła przechodzącego i one właśnie symulują tą przysłonę, jaka zrobią zmianę czułości, jaką tu mamy. Spotkałem się z tym, że człowiek opisywał, że po prostu ten filtr szary w jednym z jego aparatów, mówię w jednym, bo miał dwa identyczne, w jednym działa to prawidłowo, a w drugim po prostu wyblakły. I wziął i zwykłym flamastrem sobie pomazał na jednym z nich, tak żeby to później sprawdzał, znaczy ja nie wiem jak on to zrobił, ale sprawdzał według drugiego, żeby mu to dobrze wyszło i w ten sposób naprawił jakby swój światłomierz, ale może jeśli twój aparat oszukuje, może się okazać, że po prostu ten filtr szary tutaj wyblakł i za dużo światła przepuszcza. Z innych ciekawostek, które jest w tym aparacie, aparat ma kontrolę baterii. Naciskam tu mały guziczek z przodu, jak nacisnę, o tu jest taki mały guziczek i zapali się lampka, nie widać. O, widać teraz, jak się zapaliła lampka. Jest to kontrola baterii, ale jeśli naciągnę migawkę, nacisnę ten guziczek, wciskam guziczek i naciskam spust, to mam czas B. I teraz jak puszczę którykolwiek z nich, to czas B zeskakuje. Nie przeczytałem jego instrukcji obsługi, czytałem po prostu opis człowieka, który zrobił to samo co ja, czyli wziął aparat, zrobił nim zdjęcia, a później stwierdził, że to są dobre zdjęcia, to są bardzo dobre zdjęcia. To są zdjęcia, do których on się nie może przyczepić on, jak powiedział, on pokochał ten aparat. Nosi go, jeśli nie zamierza robić zdjęć, nie wie, czy będzie robił zdjęcia, to zawsze go ma w kieszeni, bo jest mały, bo jest poręczny. A dobrze naświetla. Obiektyw, ten Meritar, on ma ogniskową 42, czyli taką fajną, z światłem 2,8, ale tak on pisał, ja nie sprawdziłem, ja robiłem na, jak mówiłem, 8,11. Nie, te 2,8 to jest przesada, wtedy wychodzą takie mdłe, rozmyte zdjęcia, ale to Tippett Cooka tak do siebie ma. Natomiast no, automatycznie licznik, zerowany licznik, zwijanie powrotne ręczne na zwykłe filmy 135, i na baterię, ale jeśli wyjmę baterię, o właśnie w tej chwili wyjmuję baterię, to on ma czas mechaniczny jeden. Można zrobić nim zdjęcie i on mimo wszystko, że nie ma baterii, zrobi zdjęcie na 1/500 części sekundy. To jest następny element, który zaskoczył mnie. O, źle włożyłem baterię. Tu trzeba sprawdzić baterię po włożeniu, bo... Znaczy ja teraz specjalnie wkładałem jak bądź.
bo można się zdziwić, ja sprawdziłem, lampka się świeci, czy jest dobrze bateria założona, bo można się zdziwić, później robić na 1/500 i on nie mierzy czasu. To słychać było, że jest zdecydowanie krócej. To nie były 4 sekundy. Moim zdaniem to jakieś pół sekundy odlicza. Maksymalnie pół sekundy. Natomiast to trzeba obejrzeć tą galerię zdjęć. Jego 1/90, na przykład weźmy to zdjęcie. A nie. Bardzo fajnie to zdjęcie wygląda. Tu mamy dobrze naświetlone i dobrą ostrość. Tło jest w porządku. Naprawdę. Zachwycony byłem tym aparatem. Jedna rzecz. Pod światło. Tu jest zdjęcie pod światło. To jest zdjęcie pod światło. Powiększę je. To, co widać w rogu jednym na dole, te takie prosto-kwadratowe rozbłyski, to są jego rozbłyski. W normalnym obiektywie, znaczy w innym obiektywie z normalną, okrągłą przysłoną, one by były okrągłe, by były takie sympatyczne. Tu mamy kwadratowe, czyli najpaskudniejsze. Do tego jeszcze jakieś kropki, pewnie z przybrudzenia obiektywu, chociaż nie widzę na nim brudków żadnych. Może tylnia soczewka jest jednak nie do końca czysta, bo są takie jakby plamy na tym. Nie wiem, czy to z muru pochodzi, czy z czegoś innego. Pod światło jest słaby i lepiej nim w ogóle pod światło nie robić, żeby jakieś te takie bliki, jakie ładne, czy tam, tak jak przy Łomo LCA opowiadałem, jak spojrzałem i to zawirowanie, jakie zaokrąglenia zobaczyłem na nim, to wow, no, nie lepiej tego nie oglądać. Lepiej nie, kwadratowa przysłona niestety nie zachęca do takich zdjęć, natomiast sam aparat zachęca do wszystkiego. Nie spodziewałem się, że w taki tani Bejlettę kupuje się za 10 zł, 20, 30 zł, jak za 50 zł. Znaczy nie widziałem elektronika już dawno w sprzedaży, ale jeśli jest, to powinien być. Może być jeszcze pod nazwą Beroquick, czyli dokładnie to samo, tylko Beroquick była to nazwa eksportowa Bejletty, czyli Beroquick Electronic. Dokładnie to samo. I tak jak ktoś opowiadał, mówi, z Francji sobie takiego ściągnął, obejrzał, mówi, jakościowo to nie, bo w rosyjskich aparatach pomiędzy eksportową wersją a krajową była różnica, ale w tych niemieckich nie było różnicy. Były tak samo złożone i tak samo przyzwoicie złożone. Przyzwoite aparaty. To jest naprawdę bardzo przyzwoity aparat. Jeśli trafi Ci się Bejletty Electronic, albo jego późniejsza wersja, złap mi ostrość, poproszę, no. O. Albo jego późniejsza wersja, czyli Bejletty 35, polecam. Polecam, będziesz zadowolony, będziesz zdziwiony, że można takim aparatem robić takie zdjęcia i będziesz na pewno zadowolony. Także zachęcam. Świetny aparat. Jak za swoją oczywiście cenę. No nie jest to lajka, ale za tam 50 zł lajki nie kupisz. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, bo warto popatrzeć sobie na te zdjęcia. Ja dopóki nie obejrzałem zdjęć, to byłem do niego tak średnio nastawiony. Nawet dlatego, że mi się przyjemnie robiło zdjęć, ale jak obejrzałem zdjęcia, powiedziałem, wow, zostajesz w rodzinie. Zapraszam do obejrzenia innych filmów, do przyłączania się do patronów i do zobaczenia. Cześć.